wygląda Afryka. Tak wygląda safari w Afryce. A za mną, za drzewem, hipopotamy się pławią. Cześć, witam wszystkich serdecznie na kanale Tom Cruiser. Jeszcze wczesne godziny dnia, a my wyruszamy samochodem w kierunku jednego z ciekawszych tanzańskich rezerwatów przyrody, Parku Narodowego Ngorongoro. Droga prowadzi przez malownicze afrykańskie krajobrazy, szerokie przestrzenie porośnięte sawanną, przetykane zielenią drzew i niewielkimi wioskami. To właśnie tutaj można poczuć prawdziwy rytm Tanzanii, obserwując życie toczące się przy drodze. Im bardziej zbliżamy się do parku, tym bardziej daje się odczuć, że to świat dzikiej przyrody. Na ulicy i na gałęziach drzew czekają na nas całe stada pawianów. Te zwierzęta czują się tutaj jak gospodarze. Już od dziecka marzyłem o dalekich podróżach, a jednym z nich była chyba podróż do Afryki. A dzisiaj mogę zrealizować moje dziecięce marzenie o afrykańskim safari. Po kilkugodzinnej podróży docieramy wreszcie do celu. Jesteśmy właśnie przed główną bramą wjazdową do Parku Narodowego Ngorongoro. Dzień dobry. Dzień dobry. Powitanie pawianów widziałaś? Widziałeś babusy? No, W drodze ile ich było? ale Ciężko było nie widzieć. no to setki Tak. wypełzło. Pełzliśmy z auta. Na szczęście. No dobra, dojechaliśmy do bramy krateru Narodowego Parku Ngorongoro. Pawiany witają wszystkich przyjeżdżających całymi stadami. Robi wrażenie, bo nie jesteśmy w zonie, tylko to jest ich naturalne środowisko. I te tereny należą do nich. Coś w rodzaju recepcji, gdzie można się zapoznać z terenem parku. Widzę, jest makieta, na której zaznaczone są tereny i pewnie jeziorka i występowanie różnego rodzaju tam zwierząt. Park Ngorongoro kryje w sobie jedną z największych atrakcji Afryki. Ogromny krater wulkaniczny, w którym żyje około 25 000 dużych ssaków, w tym lwy, słonie i rzadkie nosorożce. To dopiero początek naszej afrykańskiej przygody, a już można poczuć klimat miejsca, w którym przyroda wyznacza swoje własne zasady. To, co za mną widzicie, to jest olbrzymi wulkan Ngorongoro. Przepiękny widok, przepiękna panorama. Ale to wielkie, nie? Dlatego to jest kaldera. Ale, To wyjebało i dopiero ten kader cały ale był, to po prostu... Ale załamuje się, bo idzie do środka, później wybucha i tak dalej. Masz wielki zbiornik magmy. Zbiornik magmy. Gdzieś ta magma wypłynęła i na ciebie jest. Nadal jest piękny. Dobra. Ojciec, to się zmieścisz. Tomek.
Niesamowite widoki. Jeden z punktów widokowych na wulkan Ngorongoro. A teraz nasz przewodnik, kierowca opowie trochę o historii, o tym miejscu, także słuchajcie. Mountain normally starting from 900 meters, and below that is a hill. So this is a mountain. So volcano was erupting like in many times, and creating a different channels. So the mountain was same as Kilimanjaro mountains. Yeah. So they finally collapsed, but it is a dead volcano now. It's not actually on the ground. The magma chamber collapsed. It went about 3 million years ago. And the total area of the floor is 300 square kilometers. Yeah. The crossing is, I'm just speaking quickly, the crossing is just 21 kilometers across. But from here, this is the south, about 19 kilometers from 21 kilometers. So 2 kilometers of difference. Down there, you see the lake. Yeah. This is called Soda Lake. It's supporting the flamingos because they go for blue green algae. Yeah. So flamingo make them to be pink. So we're gonna see the pinkish flamingo down there. That's some good thing. Down there, is about tribes of lions. Some elephants going down there, come out, and some other kind of zebras and the 17 to 25. Maybe the 25 black rhino. They Last time it's close to 20. Yeah, but Yes. 17's. 7 nice. We are like thinking up to it's better. Jak sami słyszeliście, wjedziemy do tego krateru obejrzeć wspaniałych mieszkańców, zwierzęta, słonie, flamingi, wszystko co tam się znajduje na środku tego krateru, niesamowite jezioro. Słyszamy. Okej, świetna sprawa. Wjeżdżamy do krateru Ngorongoro i zobaczymy te niesamowite zwierzęta afrykańskie, które tu żyją. Right over there, that is a Simba public campsite. It covers the whole tent and Marcel camping there. That's the Simba. That's great. Meet the responses. Jest najbardziej niebezpieczny jest Pińczykan. Sporo ich tu jest, nie? Tych żyraf. Wcinają. Związano też znowu tam są takie martwi. Nie, tutaj mieszkają. Oryginalnie Tutaj mieszkają. Tam co widzieliśmy, to ich tam przesiedlają. Stąd tam. Czemu? Dlatego, że muszą kontrolować ilość ich tutaj. A co oni robią takiego negatywnego, że muszą kontrolować ich ilość? Po prostu za dużo będzie co zwierząt tutaj też. Aha, rozumiem. No tak. No, Bo nagle się miasto zrobi. no, rozumiem. Masę boss z jeepem. Gdzie ma dziecko? No ma na swojej posiadłości. A, no. Zjeżdżamy właśnie w dół w kierunku jednego z najbardziej niezwykłych miejsc na świecie, krateru Ngorongoro. Przed nami rozciąga się potężna kaldera, szeroka na ponad 20 km,
a powstała po zapadnięciu się ogromnego wulkanu kilka milionów lat temu. Od krawędzi, z której zaczynamy zjazd do dna krateru, jest prawie 600 metrów różnicy wysokości, więc jeepy muszą ostro pracować na stromych serpentynach. To miejsce często nazywane jest Arką Noego Afryki, bo właśnie w tym naturalnym, zamkniętym świecie żyje niemal cała plejada dzikich zwierząt. Od lwów, słoni po nosorożce, bawoły, żyrafy i lamparty. Właśnie te gatunki tworzą słynną afrykańską Wielką Piątkę, którą dawni myśliwi uważali za najtrudniejsze do upolowania, a dziś stanowi one symbol dzikiej przyrody Afryki. Krater ma własny mikroklimat, a jego dno tworzą sawanny, lasy i jeziora, które przez cały rok zapewniają zwierzętam wodę i pożywienie. To jedno z tych miejsc, gdzie naprawdę czuje się potęgę natury i niezwykłą harmonię życia. Kolejny okaz. Sekretarz inaczej wygląda. Uwaga, zebry szarżują w naszym kierunku. Zebry coś chcą od nas. Wygląda na to, że bardzo dużo zebr żyje tutaj. W rezerwacie Ngorongoro, w tej ogromnej kalderze po wygazłym wulkanie, spotkanie ze stadami zebr to codzienny widok. W całym ekosystemie Serengeti Ngorongoro, który obejmuje obszar powierzchni około 25 000 km2, żyje ponad 500 000 zebr, a w samym tylko
kraterze Ngorongoro, mającym zaledwie 260 km2, przebywa ich nawet 30 000. Nie no, zebry. No zebry, nie, tu jest nowy gatunek, trzeba też nakręcić. Zebry żyją w rodzinnych stadach złożonych z ogiera, kilku klaczy i ich młodych. Są bardzo towarzyskie, często widać je w towarzystwie antylop gnu, z którymi wędrują, bo dzięki temu wzajemnie zwiększają swoją szansę na przetrwanie. Ale nawet mimo liczebności i czujności, drapieżniki wciąż stanowią zagrożenie. Szczególnie lwy, hieny i lamparty, które polują głównie na młode lub słabsze osobniki. Na samym środku krateru rozlewa się jezioro Magadi, płytkie, słone i zmieniające swoje oblicze w zależności od pory roku. A tam bociany lecą dwa. Nasze chyba. Ale w szeregu się ustawiły. W porze deszczowej jego powierzchnia sięga nawet 20 km2, tworząc błyszczące w słońcu lustro wody, a w porze suchej zmienia się w biały solny płaskowyż. W oddali widzimy kilkanaście hipopotamów, które jakby na rozkaz ustawiły się w jednym szeregu. To właśnie też tutaj przybywa tysiące flamingów, które żerują na mikroskopijnych glonach i sinicach, nadających wodzie lekko różowy odcień. Idziemy bliżej, jedziemy tam popatrzeć. Kiedy unoszą się nad taflą wody, całe jezioro wygląda, jakby płonęło różowym światłem. Oprócz flamingów pojawiają się też pelikany, ibisy i marabuty. Dla wielu z nich to idealne miejsce odpoczynku i żerowania. Trzecim w kolejności najbardziej liczebnym stadem zwierząt zaraz za antylopą gnu i zebrą jest bawół afrykański. I właśnie stado tego gatunku pojawia się przed nami, a jak się okaże, nie po raz ostatni. Tam, dalej idziesz. Tam oczywiście. daleko, faktycznie. Ibisy! Ibisy z drugiej strony. Z drugiej strony. No, już. Tak. Patrz, jakiś ptak taki jest pomarańczowy. Jest krzakach. Patrz, taka No, ale malutki, no. Jest, kolorowy malutki. Nie no, pięknie, mają tutaj taki raj. No, stoi. Ten pomarańczowy to mega ciekawe, bo to jakby trujący. Tak. Kolor ma. Kurczę, słoń się wypasa. Ptaszki sobie siedzą na... jak mamy. No. Ale można tak wyobrazić, że mamuty tak sobie żyły też, nie? Przecież. No, on też jest taki brązowy, ale tak wygląda jak jakiś wielki. No. Dlatego Dzień dobry. Im większy zwierz, tym większe na nas robi wrażenie. Taki mamut wygląda. Bardzo mamutowate, nie? No. wielką mam grubą Ja tą cię trąbę. kręcę. Taką No grubą. to jest to dużo większe, bo mają więcej minerałów w kraterze, jak pozostałe słonie. Tak wygląda noc. Wielką ma trąbę strasznie szeroką. Ponownie
zasięgu wzroku pojawiają się bawoły i zebry, ale również struś afrykański, którego populacja w tym miejscu jest całkiem spora. Przemieszczamy się na drugą stronę kaldery i nie mam wątpliwości, że ilość zwierząt i ich zagęszczenie na 1 km² są ewenementem na skalę światową. Przyjmuje się, że w kraterze przypada 100 zwierząt na 1 km², a dla przykładu 1 lew to statystycznie przypada na 3 km². Dlatego Ngorongoro, a konkretnie jego krater, jest jednym z niewielu miejsc na świecie, w którym można prawie zagwarantować zobaczenie całej Wielkiej Piątki Afryki i wielu tysięcy kopytnych na tak małym, zamkniętym obszarze. Aż w końcu w cieniu krzaków dostrzegamy samego króla Afryki. To właśnie lew ze swoimi lwicami właśnie odpoczywają, zapewne po jakiejś sowitej uczcie. Ładne i wielkie. Hej, Jak widać, słonie nie reagują na wołanie, żeby się odwróciły do aparatu. Także musimy jechać dalej. I to dwie. Śmieszne one są. Dostrzegamy także parę rozbrykanych guźców, to jest dzikich afrykańskich świń, ale 100 metrów dalej, na drodze, uwagę wszystkich przejeżdżających turystów zwraca hiena, ledwo dysząca z przejedzenia. Look of full, they're already eating something. Ale ma brzucho, ja cię No. kręcę. Tutaj pan mówi, że będzie rodzić, Rodzić! ale ma jajka, to jednak nie. Nie, nie, nie. Bo u nas mówi, że się najadła. Ja cię. Ale może trzeba jej pomóc. No nie wygląda jakby Muchy ją obsiadają. no, wygląda na tym zdjęciu, jakby ją samochód potrącił. No właśnie. Zdanie tak.
exploration. Oh yeah. Is it an explanation why trees doesn't grow up here? Because of the volcanic. They are full of volcanic ashes inside the crater. Yes. That's why there are Nie zakorzenia się. no trees here. Nadaje sygnały. Kolejne stada wszechobecnych zebr nic sobie nie robią z obecności turystów takich jak my. A już przed nami kolejna enklawa w okolicy życiodajnej wody, gdzie nie tylko różnorodne gatunki ptaków, ale jak się okaże i olbrzymie hipopotamy mają swój spokojny azyl. Jest tu także wyznaczony rodzaj kempingu z toaletami i małym fast foodem dla turystów. Tak wygląda Afryka. Tak wygląda safari w Afryce. Kurczę, jaka miejscowa, nie? Nie macie hipopotamy za drzewem, nie? Wow. To normalne. O kurde, no i teraz akurat nie mam tego. A za mną, za drzewem, hipopotamy się pławią. Źle mi się usiadło. Mam mieć flagę? Nie. Tak czy nie? Nie. Nie. Co będzie? Znowu. A, nowe. Zawsze można tu wrócić. Pewnie. Jak z bajki, nie? Wygląda. Piękne miejsce, nie? A ten ciekawy ptak to marabut. Nigdy wcześniej nie widziałem go w naturalnym środowisku i od razu nasunęły mi się skojarzenia, że jest jak wymarły gatunek z czasów dinozaurów. Masa egzotycznych zwierząt afrykańskich na wyciągnięcie Ale ręki. wygląda jak jakiś praptak, nie? Nierealny. Od dinozaurów.
Fajne. Udostępniłbyś. Kolekcję obrazów z zebry zrobisz. Ja bardzo lubię. Żyrafy i zebry to bym cały dzień fotografować. Jeśli mógłbym przyczaić długą lufę, coś do picia i po prostu sobie, wiesz, patrzeć. Czas pożegnać się z tą afrykańską arką Noego. Ilość zwierząt, które zamieszkuje to miejsce, jest oszałamiająca i mimo, że nie udało mi się zobaczyć rzadkiego mieszkańca, jakim jest nosorożec czarny, to i tak wyjeżdżam w pełni usatysfakcjonowany. I w ten sposób wyjeżdżamy z rezerwatu Ngorongoro. Za mną brama wjazdowa i wyjazdowa. Wyjeżdżamy z raju dla zwierząt, można powiedzieć. Piękne. Piękne, wspaniałe. Fajnie, że jeszcze są takie miejsca, gdzie w ten sposób funkcjonują, gdzie w ten sposób można zobaczyć zwierzęta na wolności. Ja jestem pod wrażeniem, także samochód czeka, samochody w zasadzie, na 2 samochody, godzina 14, dzień wspaniałych wrażeń, co tu dużo mówić, a zwierzęta na wolności w takim wydaniu, wow, to jest coś. A ja ze swojej strony chciałem podziękować organizatorowi tej całej wycieczki Adventure 24, Magdzie, Jackowi i całej ekipie za niezapomniane przygody. Trzymajcie się ciepło. Cześć!